wczoraj staliśmy przy tej drodze i spróbowaliśmy łapać stopa do Achmety. Nagrywaj wideo. I przyjaciele tego pana tutaj się zatrzymali, mówili, że jadą tylko na stację benzynową, zaraz wrócą, a jeśli wtedy jeszcze nikt nas nie wziął do Achmety, to nas wezmą do domu, bo jutro ich przyjaciel jedzie do Achmety. A dzisiaj prawdopodobnie, czyli wczoraj, już nikt nie jedzie, bo jest zła pogoda, zła droga i wtedy nikt nie jedzie. No, więc 10 minut później wrócili, my jeszcze staliśmy, wzięli nas do domu, mieliśmy bardzo fajny wieczór, dobre jedzenie, dużo wina i innych rzeczy, bardzo wygodne łóżko. No i teraz zjadłyśmy małe śniadanie, tak jak tutaj to robią, to nie jest prawdziwe śniadanie, bo jedliśmy w sumie tylko arbuz i kilka czekoladek i piliśmy kawę. I jesteśmy w drodze do Achmety, bardzo dobrze, bo teraz dojedziemy tak koło południa może i będziemy mieli całe popołudnie, żeby szukać mamuty. Może być, da. Jedziemy z byłym naczelnikiem policji tego rejonu. On dużo ludzi zna i pomaga nam szukać mamuki. Który gdzieś tutaj mieszka i pyta różnych ludzi. Dostali jakieś odpowiedzi, gdzie mamuka może się znajdować. Znaleźliśmy to. Ten z lewej to mamuka. Pewnie u niego zostaniemy dzisiaj na noc. Tak można, tak można. Doszliśmy do muzeum Rafaela Erusta. Тут еще остался, смотри, виноградник. Winogradnik. Здесь не было такого, значит. Nie, prosto grad nie zbił ich. No tak, Da. потому что здесь grad był mniejszy. Mniejszy był, da. Jak widzicie, dzięki pomocy pana z samochodu przeprowadziliśmy małe dochodzenie i okazało się, że znaleźliśmy mamukę. Na początku pojechaliśmy do innej wioski, gdzie był inny mamuka, ale potem jakoś wszystko się udało. Przyjechał ktoś samochodem i powiedział, żeby jechać do innej miejscowości. I tam się udało już spotkać, na całe szczęście. Sam jestem w szoku. A teraz idziemy na spacerek, zobaczyć taką cerkiew. Jest tutaj w lesie. Cudowna przyroda tutaj z tej Kahetii. Po prostu pięknie. Którzy sami сделали? Или только дизайн? Я стал с ними, взял доски и давай делайте. И вот эти тоже черные, которые, и вот это тоже, и вот это тоже. Ну, не в одном. Zbliżamy się do cerkwi, gdzie, słuchajcie, 10 lat temu byłem na uroczystości. To było wtedy, kiedy wojna była w Gruzji. Слушай, Gdzie my byli, tak? были. Вот тут. Что в Венезуэле делают, мужчина? Делают. Пошли, я тебе покажу, что до сих пор, ну они уже сломаны. Это кушанье, где виноделье, где происходит вино. Wino. Это кушанье. Слышали же? Etamaran? Да.
Старинная, брат, посмотри, вот она была построена так. Много. Видишь, их много, да. Ну, прикрывали, когда еще Ну, делали. само собой, но сейчас уже и вот тут есть. И вон там есть, вон она. Тоже wina, да? Вон она, видишь? Ну, в деревне. А здесь уже раньше было здесь. Żyli tutaj w dawnych czasach monarchowie i tutaj właśnie przechowywali wina. Patrzcie się, jakie rzeczy w górach się ukrywają w Gruzji. Stare dzbany na wino. Ни в какую. Ile ich tu jest? Tak. Kaplica była bardzo duża. To są jej mury stare. Wszystko było pod dachem. No potem to zburzyli I zbudowali nowe. i zbudowali nowe, nie? Tak. Очаг. Хария, да. Крева, Нино. Шагнет метки хода. Крева, ра. Да, ты знаешь, пред Богом скажешь и что-то просишь ты Бога, ты свое что-то оставляешь. Но это не христианство. Как бы жертва я даю Ну, какой-то наподобие. шалик и Ну, Бог наподобие что-то такого. думает. Наподобие такого. Буквально касаться арамет курсентон боротისაგან ამინ Ამინ. ბიშობელო ქართულო გიხაროდეს მიმატოლა ბუო მარია უფალი შენთანა ურთხევ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხევ არს ნაყოფი მუსლისა შენს არამე თუ მაცხოვარი გუშესულთა ჩვენთან ამინ Amin. 9 godzina, ale już cieplutko, nie? Ее нету дома. Смотри, что они натворили туда. Spało się fajnie. Łóżka takie z takie starego typu. Tak się naciągają, tak śpisz jak na hamaku. Ale dało się spać, nie? Tak. Kachetia jest bardzo taka klimatyczna. Po prostu wczoraj jak tam siedzieliśmy przy lesie, oglądaliśmy tą dolinę, tą stronę tam widać Alaverdi i w ogóle cały główny grzbiet. Teraz jest w chmurach, ale wczoraj było doskonale widać cały główny grzbiet Kaukazu, po drugiej stronie już Rosja. O, super. Jajca. Taka kachetyńska kuchnia. Jajka to są chyba ziemniaki i chyba jeszcze może ser, ale pachnie zachęcająco. Я сейчас с этими тоже туда пойду. Jeszcze raz. Tu są figi. Widzicie jak rosną figi? To wszystko figi, tylko jeszcze są niedojrzałe, jeszcze twarde. Może gdzieś się jakaś trafi dojrzała. O, ta może być dojrzała. W środku tak wygląda. Tylko czerwona. Сейчас маршрутку дождетесь, да? Nie, my na paputkach pojedziemy. Пешком? Da. My tak постоянно. Тяжело. За тех, кто с нами нет, у меня отца нет, у него ни отца, ни матери. И брат молодой, 53 года ему был. 52. Ну, сейчас вот 52. Умер он. И всех, за всех наших, ваших, кого нету. Амстердам. У нас знаешь как, если человек с дома уходит, обратно же надо вернуться. Кто-то же ждет вас, мать с отцом или друзья, чтобы вернулись вы домой и встретились с ними. Они же переживают, где они, как они. Вот как человек живет там
или друзья, или родственники, правильно же? Вот за тех говорят, кто-то вас там ждут, приедете и обрадуются они. За ним. У меня нет. Того схара, налей. Не надо, не надо. Немного. Ну, если надо, можно немного. Ну, если ты не хочешь. Mama. Nogi się jada, Pożegnaliśmy się z mamuką. Mamy wszystkie kontakty, adresy teraz już. Numer telefonu, nazwisko, wieś. Tylko nie wiem, jak dzwonić w ogóle na gruziński Gruzińskie, numer, bo tak. jakikolwiek numer próbujemy, zawsze jest tak, że Pi, numer pi. nie istnieje niby. Coś z kodami jest chyba nie tak? Nie. No jakbyśmy może mieli lokalną kartę, to byśmy mogli dzwonić normalnie bez tych kodów. Wypiliśmy 4 kieliszki. Miało być jedna, miał być jeden. Ale to na dobrą drogę. Żebyśmy dojechali do celu i wrócili do Polski. W takiej intencji. Tak, to zaraz będziemy łapać stupa. Ze 16 km mamy do Alaverdi. Tam jest klasztor. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że mamy tylko 3 lari, czyli jakąś równowartość 5 zł. I jeździmy po takich dziurach, gdzie nie ma możliwości, żeby był bankomat, więc jesteśmy... Ale na kolację i śniadanie mamy. Tak. I 3 lary wystarczy na kilka chlebów, więc w ciągu dnia też będziemy mogli. Jeśli będzie można kupić chleby, bo podobno tu nie można kupić. No, wczoraj nie dowieźli do sklepu, tak. Oto i Alaverdi. Bardzo stary monastyr. Początek budowy VI wiek, a współczesny wygląd XI, tak? Tak. W VI zbudowali mniejszy monastyr, a w XI wieku go rozbudowali. I wtedy na te czasy był to trzeci co do wysokości monastyr na świecie, jeśli chodzi oczywiście o budowle prawosławne. Jest zadziwiające, że niektóre z tych płyt grobowych są takie zupełnie małe. Na przykład ta. Ona nie ma metra. Robi to wrażenie, jeśli się jest w środku. No tam nie można było kręcić, dlatego nie wyciągałem kamery, ale jest wysoka, nie? No i jeszcze jest dużo do robienia, jak chodzi o remont. Tak, No. o remonty. Teraz jest, no widać wszędzie resztki tych murali i trzeba mieć trochę wyobrażenie, żeby zobaczyć, że to kiedyś było bardzo ładne pewnie. A teraz większość ścian, no to są takie szare, białe. Troszkę się sypie, Tak. ale też dużo widać, że są prace renowacyjne. Na przykład tutaj popatrzcie, ta część od głównego wejścia, tak jak się idzie od głównej drogi, jest odnowiona, jest nowy dach porobione. No tutaj mówię wam, tutaj pracowała mamuka przy tych murach, stąd mnie wołał.
Ale na przykład tutaj za nami z kolei ta część jest taka jeszcze w ruinach. A tu widać, że było dużo więcej różnych ciekawych budynków. No bo pewnie tych monarchów też tutaj żyło wtedy dużo. No zapewne widzimy taki stan przedwykończeniowy, nie? Jak to zbudowali, to już stało, a potem to tynkowali, zakładali te zdobienia, a potem znowu te wszystkie zdobienia odpadły, czy je ktoś zniszczył i widzimy taki stan nie do końca, gdzieniegdzie jest. Ciekawie, jak to się stało, że aż tak się rozpadło. Też, słuchajcie, bardzo fajnie zrobili z tymi różami, że one się tak będą pnąć i stworzą takie naturalne, zacienione miejsce. I właśnie tutaj to jest też fajna rzecz, że zawsze przeważnie przy takich miejscach jakichś ciekawych jest ujęcie wody pitnej, także nawet możemy zaraz wymienić naszą wodę na wodę święconą. Będziemy mieli na drogę, a szczególnie, że mi się pić chce. Starą wylewam, biorę świeżą. Stara też nie było stara, bo dzisiejsza, ale jednak. Dobra? Dobra. Nie bierzemy dużo, bo tu wszędzie woda jest, tak naprawdę. W każdej wsi jest jakaś kapliczka, jakieś źródełko gdzieś, gdzie woda się leje, no ale skoro można wymienić. Będzie chłodniejsza. Spróbuj. Tak, smaczna. Czyli widzicie, że budowa nowego, szczególnie jak to jest jakiś interes, jakieś tam właśnie restauracja, kafeszka, idzie o wiele łatwiej niż rekonstrukcja starego, nie? Czyli jakby nie stare, to by nie zbudowali nowego, bo by tu nikt nie przyjechał, nie? No bo co by tu było, jakby nie stare? Stare jakoś się nie spieszy z odbudową, a nowe już zbudowane. Tak to jest. Ale w Krakowie też było podobnie. Wawel był też przez wiele lat zdewastowany, póki nie zaczęli go remontować. Więc pewnie i też tutaj tak będzie, że za parę lat wszystko będzie piękne, świeże, odnowione. Tylko zaraz wam pokażę. Taki okropnie brzydki budynek ktoś tu zbudował. W ogóle nie wiem, czemu koło takiego ładnego klasztoru ktoś buduje taki kwadratowy budynek brzydki. Piękny Alla Verdi, a tutaj ktoś podstawił szkaradnego klocka kwadratowego ze szkłem. Widzicie? Jaka masakra? Patrzcie. I nigdy tego nie róbcie. Zapomnijcie o takich bryłach. To jest gówno. To nie jest nowoczesne. To jest ohydne. Tak wygląda w podróży obiad, że kupuje się taki chleb. Akurat ten kosztował 50 tetri, czyli jakieś 70 groszy. Mamy tutaj kiełbaskę, chałwę, serek. A jak jemy, to zawsze się jakiś towarzysz znajdzie. To jest taka suczka głodna. Widać, że karmi chyba. No, Dorenda dała. Widzicie, jakie ma dobre serce? No. Kielbasa już jest dosyć stara, więc nie wiem, jak długo jeszcze wytrzyma. Ale nie wszystko dostaniesz, bo jeszcze my musimy coś zjeść, wiesz? No, ale mamy jeszcze trochę. Jeszcze trochę mamy, tak. Ja też mam ochotę na takie kiełbasy. Tak. No, nie jest godzina młoda, bo jest godzina 17, więc można powiedzieć, że tempo mamy małe, bo nie wiem, o której tam z mamuką się żegnaliśmy, to była godzina 12? Tak. Po 12. A marżobat. Ale... I to miało być jakieś do końca 90 km. 90, tak, ale z bardzo małymi drogami przez jakieś takie wioseczki jechaliśmy i po prostu nie było dużego ruchu. I musieliśmy nieraz pół wioski przejść, tam kilometr, półtora, parę razy, zanim wyszliśmy na przedmieście i zanim nas ktoś mógł zabrać. Teraz się udało, bo jesteśmy już praktycznie w Kwareli.
Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie też ostatnio łapaliśmy stopa. Zaraz sobie Możliwe. muszę przypomnieć, No czekaj. i jeszcze po drodze zostaliśmy zaproszeni przez kogoś Tak. na coś do picia. I tak, Można było wybrać wino czy czacze. to było zaproszenie. Oczywiście. Idziecie na wino? Renta tak, ja mówię, ktoś nas zaprasza, trzeba wykorzystać. Oczywiście, że to nie było tylko wino, bo to był cały obiad. No, Z winem, wcale nie byłam głodna, bo koniakiem, już jedliśmy. jakimiś innymi rzeczami. Ja sobie pomyślałem tak, zanim stać tam na gorącym, bo było akurat słońce świeciło, godzinę czy gdzieś czekać, to sobie siądziemy u kogoś, napijemy się wina na spokojnie, zjemy coś. I faktycznie zjedliśmy, wyszliśmy, przeszliśmy może pół kilometra i złapaliśmy samochód i nas tutaj dowieźli. No, także teraz się tylko spytamy, jak na to na Hal Sopeli jechać. Czy trzeba tą drogą, czy trzeba tą drogą.